Cześć, z tej strony Joe, a dzisiaj ruszam z serią vlogów odcinkowych na temat podróży hulajnogą po Łodzi i okolicach. Na początek ogólnie po Łodzi i okolicach, może w przyszłości będę starał się pokazać coś więcej. Będę generalnie pokazywał Wam, starał się przynajmniej pokazywać ciekawe miejsca. Zresztą też powiem Wam o tej hulajnodze, jakie zmiany tutaj nastąpiły. Zapraszam Was do oglądania i śledzenia nowej serii. Dzisiaj ruszam z moją małżonką uroczą, Cześć. także ruszam. No musisz założyć No ten wiem, kask. ale kurwa było za ciasno. Dobrze. No dobra. Naładowałem Ci interkom, ale o tym też powiem w odcinku. Czemu warto mieć interkom? No zakładaj ten kask i lecimy. No i A lecimy. plecak może by ktoś wziął? No tak, faktycznie, plecak. No. Dobrze, że ma się żonę, wtedy by pamięta zawsze za Was. Dobra, lecimy. No dobra, opowiem Wam, dokąd dzisiaj ruszamy w pierwszym odcinku. A będą to Grotniki pod Łodzią, to jest około 25, myślę, kilometrów. I to jest miejsce ciekawe z tego względu, że tam mamy grób Krzysztofa Krawczyka. Mamy tam jakąś rezydencję. Generalnie Grotniki były znane w czasach PRL-u z tego, że to było takie fajne miejsce wypoczynkowe. Zobaczmy, jak to wygląda. Postaram się znaleźć dla Was zdjęcia i pokazać, jak to wyglądało kiedyś, o ile znajdzie się takie, a jak to wygląda teraz. Jak to zostało nadszarpnięte zębem czasu. Pokażę Wam potem dokładnie, co zmieniłem w hulajnodze, ile za to dałem, bo to też będzie ciekawe. Pokażę Wam, myślę, że jeszcze ciekawe rzeczy, typu zawieszenie, jak pracuje, jak to startuje na pełnym fullu, jak to mielą koła. Powiem Wam też o Discordzie, który założyłem nie tak dawno. Także to wszystko będzie w tym odcinku. Może jakąś restaurację zahaczymy. W Grotnikach najlepiej. No jak ja mam go wyprzedzić? No jak? Jeżdżą zygzakiem. A propos wypadków na hulajnogach, też swoje 3 grosze dodam, chociaż wątpię, żeby kogokolwiek to interesowało, no ale dobra. Bo też mam takie zdanie, mi się wydaje, inne niż większość ludzi, chociaż pewnie zbieżna jest ona z myślą większości. Sprawdzam sobie zawsze statystyki coroczne wypadków na hulajnogach, takich śmiertelnych oczywiście, bo ja nie mówię o wypadkach takich, gdzie ktoś, nie wiem, stał się warzywem, czy po prostu, nie wiem, nogę sobie złamał. No to wychodzi tak, że w 2023 roku na hulajnogach zginęły 4 osoby. W 2024 roku 5 osób. W tym roku do sierpnia statystyka to 6 osób, czy 6 przypadków śmiertelnych. Teraz pytanie, czy to jest dużo? No, gdy na przykład porównamy do takiej Hiszpanii, gdzie przepisy są dużo bardziej zaostrzone, a kraj jest mniej więcej o podobnej ilości ludności, to takich przypadków corocznych to jest 13. Znaczy 13 było w zeszłym roku przypadków śmiertelnych, czyli ponad 2 razy więcej niż w Polsce, pomimo ostrzejszych przepisów. Ja słyszę teraz, że jakiś gościu mówi, nie pamiętam czy z rządu, czy z telewizji, abyśmy wzięli ekspertów z innych krajów, gdzie te przepisy są dużo ostrzejsze. Na przykład podał Hiszpanię, tylko że w Hiszpanii jest tych przypadków dużo więcej. Więc nie wiem, jaki przykład mamy brać z Hiszpanii, po co mamy ekspertów brać, skoro u nas jest mniej przypadków śmiertelnych. I teraz tak, porównując to do na przykład wypadków drogowych z udziałem samochodów osobowych, pieszych itd., no to jest mówię około, bo w zeszłym roku było tam chyba 1900 takich przypadków śmiertelnych, to takich przypadków generalnie średnio rocznie jest około 2000. No jedź. Około 2000 rocznie. Więc jakby tak przeliczyć to na ilość samochodów, które jest, no pięknie, gdzieś pod prąd w Gamoniu, no to jest 15 milionów zarejestrowanych aut. 15 milionów zarejestrowanych aut i około 2000 przypadków śmiertelnych z udziałem samochodów. Wychodzi to średnio 1 przypadek na 7,5 tysiąca aut. Teraz pytanie, ile jest tych hulajnóg elektrycznych? Hulajnóg elektrycznych w Polsce zarejestrowanych w 2023 roku, takich zarejestrowanych, wypożyczanych było około 100, chyba 10 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Ale dynamika wzrostu z roku na rok był chyba z roku 2022 na 2023 to było około 60%. Aha. Tu trzeba być skupionym. Dobra. Tu w prawo, Klaudia. Tu w prawo.
Więc około 100 tysięcy hulajnóg elektrycznych wypożyczanych w 2023 roku. Prywatnych można tylko szacować, że może będzie 50 tysięcy, może mniej. Na ulicę, bo mamy tutaj 30 w strefie. W 2025 roku tych hulajnóg powinno być co najmniej 200 tysięcy takich wypożyczanych, być może nawet i drugie tyle zakupionych, bo dynamika tych zakupowych hulajnóg to by wychodziło, że jak mamy 5 przypadków śmiertelnych co roku na hulajnogach elektrycznych, to jest to jeden przypadek śmiertelny na około 100 tysięcy hulajnóg. To jak to się ma przy 1 do 7,5 tysiąca aut? No właśnie, samemu można sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ciekawą statystykę pokazał Smart Ride, zresztą dam tutaj taki obrazek z jego kanału, który pokazał taką fajną statystykę, znaczy fajną, przykrą. 400 przypadków utonięć rocznie, średnio w Polsce. I nikt nic z tym nie robi. 400 przypadków kontra 5 rocznie, średnio, na hulajnogach. Więc propaganda trwa w najlepsze. Tutaj natomiast pokażę Wam piękny artykuł, piękny tytuł artykułu Bartosza Węglarczyka pod tytułem Seryjny morderca. Użyłbym pewnych epitetów na temat tego gościa, ale szkoda po prostu strzępić sobie ryja. Ten typ w ogóle nie ma pojęcia, o czym pisze, byle tylko była klikalność. Typowy dzban. No dobra, będziemy tu starać się jechać przepisowo, żeby żadni ludzie się nie obsrali. A mówię nie bez powodu obsrali, bo nieważne jaką prędkością się jedzie, to ludzie i tak są obsrani jak na widok hulajnogi. Mogę jechać 2 na godzinę, a i tak jak przyjadę gdzieś obok w odległości pół metra, to i tak już są krzywe spojrzenia. No zobaczcie teraz. Już było obsranie. Nie wiem, mam chyba stanąć w miejscu, żeby ci ludzie byli szczęśliwi. Ale to i tak nie byłoby szczęście na ich twarzach. Oni tak byli w obsraniu. Już się łapie. Ludzie kochani. O Boże, na temat ludzi, którzy po prostu panikują na widok hulajnogi, nieważne czy ona zapierdala 60 czy 2 na godzinę, to jest po prostu oddzielny temat. Zresztą każdy wie, kto jeździ hulajnogą. Chyba generalnie zrobię taki odcinek, zblokuję sobie tą hulajnogę do 20 na godzinę i przejadę się po mieście i pokażę Wam, że wina nie zawsze jest po stronie hulajnogi, często to jest po stronie pieszych. Dlatego chcę jechać przepisowo, aby po prostu pokazać hipokryzję tych ludzi, którzy potem, nie wiem, widzę te gęby komentujące w internecie, to mi się żygać chce po prostu, jakicy oni są obsrani. Chciałbym też nagrać taki materiał o tym, jak poruszać się hulajnogą, chociaż to jest może dla większości banalne i każdy wie, większość wie, bo w sumie 5 tylko przypadków śmiertelnych jest średniorocznie, więc trudno, żeby nie wiedzieć, jak się jeździ na hulajnodze, no ale to takiego tripa, na przykład jak ja uczyłem się jazdy na hulajnodze, bo na przykład dzisiaj jak widzę, jak młodzi ludzie jeżdżą na hulajnogami, no to większość, spokojnie, ja uważam. Ważne, że ja uważam. Jak jedna osoba uważa, to nie będzie wypadku. Jak 2 osoby nie uważają, to zawsze będzie wypadek. Natomiast ja, gdy na przykład uczyłem się jazdy hulajnogą, kiedy ją kupowałem 4 lata temu, tą pierwszą, Joyorka, to oglądałem tutoriale, jak stać na niej, jaka jest poprawna pozycja, na co uważać. Generalnie wiele lat mi zajęło, znaczy wiele lat, może nie dużo, ale zajęło mi takie jakby obserwowanie zachowań kierowców, pieszych i tego wszystkiego. Zanim oczywiście kupiłem mocniejszą hulajnogę. Dzisiaj widzę, jak młodzi ludzie wsiadają w te kukiriny, które zapieprzają po 70 na godzinę i właściwie, nie wiem, w drugi dzień hulajnoga, oni już tam VMAX testują, to we 2 osoby najlepiej jeszcze, więc potem jest płacz, że jakieś wypadki są. A ci ludzie po prostu powinni mieć respekt do takich urządzeń i uczyć się, zobaczyć tutoriale, jak zachować na takiej hulajnodze, a nie od razu dzida. Posiadanie kasku to też jest odrębny temat. Ja na przykład go nie miałem przez 3 lata. Czy to było odpowiedzialne? No pewnie nie. Natomiast ja miałem siodełko, więc pozycja siedząca, prędkość średnio 25, no to wiecie, no tak jakbym rowerem się poruszał. No.
nie było to odpowiedzialne, ale jak zmieniłem na maszynę dwusilnikową, no to już sobie zdałem sprawę, że to nie są przelewki i że tutaj można sobie krzywdę zrobić. Bo jak jedziecie takim sharingiem, no to faktycznie, no to nie jest jakiś dramat, no można jechać bez kasku, wiadomo, no nie polecam, ale rozumiem, no czasami jest tak gorąco, że nie idzie po prostu inaczej niż zdjąć ten kask. Natomiast no nie polecam. O, moja żona oczywiście jak zawsze, jak jedzie po mieście, to zapieprza po 50 na godzinę. 50-60 nawet potrafi. To znaczy jedzie tam, gdzie niby można, czyli na przykład jak jest pusto, ale no ona jest agresywną kierowcą. Natomiast jak wyjeżdżamy poza miasto, no to ona zwalnia do 25. Tam, gdzie akurat można się rozpędzić, to zwalnia, bo ona musi sobie widoczki oglądać, więc nie wiem, czy tak wasze partnerki też takie są szalonymi jeźdźcami, że nieustraszonymi. Co ciekawe, ona nigdy wypadku nie miała. Ja za to 3 razy tam, powiedzmy, no, raz coś poważniejszego sobie zrobiłem, żebra z hukiem, ale tak to miałem jakieś tam małe kraksy. Głównie z nie swojej winy. Jestem głodna. Głodna jesteś? No tak. Nie wiem, czy wszystkie kobiety są zawsze głodne, ale ta jest zawsze głodna. To się mówi, nieważne na czym się jeździ, a ważne, żeby mieć kogoś, jakiegoś partnera, kolegę, przyjaciela, koleżankę, dziewczynę i jeździć z kimś. Tylko oczywiście nie we 2 osoby. Bo czasami widuję pary i to się no tam, no rozumiem, no nie każdego stać jest oczywiście na 2 hulajnogi, ale jak jeżdżą na jednej hulajnodze, no to nie jest to za bezpieczne. Zresztą ja próbowałem jeździć oczywiście na jednej hulajnodze, w 2 osoby. I powiem wam się, że ja nie wiem jak oni to robią. Ja mam tutaj szerokość deku 31,5 cm. Nawet na tym próbowałem jechać w 2 osoby. No nie da się po prostu. Albo jakiś ja jestem gamon czy coś. Dla mnie to jest niewygodne. Natomiast w Joyorze miałem siodełko i tam czasami się przywiozło. Czy to żonę, czy to koleżankę. To powiedzmy, że na siodełku wtedy było ok. Wtedy było nawet wygodne. Tylko że ta droga hamowania jest no, bardzo długa. Stoi się przy kierownicy, prawie że brzuchem stykasz i nie możesz praktycznie się odchylić do tyłu. No nie wiem, 20 na godzinę to jest maks jadąc na stojąco, tak mi się wydaje. Da się szybciej, ale no nie da się szybciej wtedy zareagować, więc ja nie wiem jak to robią ludzie, że jadą po 50 na godzinę w 2 osoby. Możliwość reakcji wtedy jest, no, znaczy reakcji można mieć, ale to od razu lecisz na pysk. No dobra, mamy żabkę, zobaczymy jakie zamówienie będzie. Co ci wziąć? Co? Oranżadę. No dobra. Lemoniada z kiszonych pomarańczy i mango. Dziwne, ona ma ten kubek smakowy, no ale dobra. Muszę przeprowadzić, udawać na filmie, że wiesz, że jestem taki prawilny. Oczywiście poza kamerą to będę jeździł nieprzepisowo, a jak? O, pięknie. Pięknie zleciała z krawężnika. No do tego jest stworzony Dualtron. A propos, jak ktoś jest z Łodzi lub okolic, no to napiszcie, może gdzieś razem wypadniemy, może gdzieś podjadę, pogadamy sobie, pojeździmy. Także link daję wam do grupy na Discord, zapraszam was tam serdecznie, tam się dogadamy. W ogóle polecam Discorda chociażby dlatego, że może są osoby, które nie założyły Discorda, wolą w Facebooku się bardziej kręcić. To ja wam mówię tak, 5 minut założenie Discorda, można nawet mniej. Discord ma tą przewagę, że tam macie takie pokoje, gdzie macie różne kategorie, na przykład zdjęcia, umawianie się na podróżowanie, warsztaty, różne takie, że możecie, nie wiem, sobie na przykład doradzać na przykład co zmienić w hulajnodze. No tam jest różno takich pierdół. I tam jest coś fajne, coś takiego, że macie kanał głosowy. Polega on na tym, że jeżeli macie jak to się mówi, interkom,
to możecie w kilka osób się połączyć, na przykład jak jedziecie gdzieś, no to w kilka osób się połączycie, tak czego nie zrobicie, na przykład dzwonić przez telefon, to tak naprawdę z jedną osobą się połączycie, nie z dwoma. Więc ja Wam tam polecam, zakładajcie Discorda, wchodźcie. Ja wiem, też niechętny byłem na Discorda, ale warto się przełamać, bo potem będziecie z tego korzystać moim zdaniem cały czas. Także trochę pogadałem, no ale jedziemy do tych Grotnik. Zobaczymy ten grób Krzysztofa Krawczyka, czy rodzina dba o niego, bo jak nie, to pokiwamy groźnie palcem w bucie. Zobaczymy, może będzie ta rezydencja. No zobaczymy ten wypoczynkowy raj PRL-u. Czy tam jest jeszcze jakieś życie? Powiem Wam teraz o współpracy na temat takim, że mógłbym jakąś hulajnogę wypożyczyć. Nie bardzo oczywiście odzywam się do różnych firm, ale pod nie wiem czy namową, ale bardziej taką sugestią Electrica Mementori, kanał, zapraszam na niego, bardzo fajny chłopak, rozwija się, ma zacięcie, żeby to zrobić, wiecie, o. Także on i ja napisaliśmy zresztą ja napisałem jakieś 2 miesiące temu do H&D na temat współpracy. No i tam dostałem odpowiedź, że jak jestem dostępny, dyspozycyjny, etc. No ale jakoś tam napisałem jeszcze, że jestem ok, wszystko do dyspozycyjny, mogę chętnie podejmę współpracę, nieodpłatnie, bo ja nie chcę pieniędzy za to, ale nie chcę po prostu przetestować hulajnogę tego Highly Tigera jakiegoś, którego reklamowali, no ale oni nie odpisali. Napisałem pod ich postem na TikToku, razem z Electric Mementori. Znaczy chyba nie bardzo wypożyczałem te hulajnogi. Znaczy ja napisałem, bo Electric Mementori coś tam zasugerował, że miło byłoby sprawdzić tą hulajnogę jakąś od nich. Tylko że on ma współpracę z różnymi firmami, więc myślał, że to jest może kwestia bana jakiegoś, którego dostał za to, że nie wiem, współpracuje z innymi markami. Ale wydaje mi się, że chyba nie, bo powiem Wam dlaczego tak uważam, że chyba nie jest to kwestia bana. Gdyż ja napisałem potem, oni odpisali i faktycznie na poście TikToku, że oni nie mają problemu z tym, żeby pożyczyć hulajnogę małym twórcom. Bo ja jestem małym twórcą, jakby nie patrzeć. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Electric Mementori może nie jest małym twórcą, ale jest także nowym twórcą, więc on oczywiście dużo bardziej się rozwija, szybciej. Rzeczywiście ma tam fajne zasięgi, ale jest zdeterminowany, więc jeśli ja widzę na przykład osoby zdeterminowane do czegoś, to ja bardzo im gratuluję tego. Bo są pracowite i takich ludzi doceniam. Natomiast oni powiedzieli, żeby się do nich odezwać. No i faktycznie coś się ruszyło, zaczęli się odzywać, wysłali mi umowę do sporządzenia, ale za każdym razem musiałem się przypominać dodatkowym mailem. I rzeczywiście wysłali mi umowę, ja ją spisałem, w sensie napisałem tą umowę, wszystko podpisałem, odesłałem im, no i podwiedzieli, że następnego dnia wysyłałem hulajnogę. No, tylko że ja prosiłem jakąś tam konkretną hulajnogę, ale dobra, niech będzie nawet jakakolwiek. To mi nie odpisali, później mi odpisali znów na wiadomość, że kolejną ponawiającą, no i jak to będzie, nie? Czy faktycznie jutro będzie jakaś wysłana paczka? No powiedzieli, tak, będzie wysłana jutro. Tylko że paczki nie ma już od tygodnia, więc no dziwne dla mnie ta firma współpracująca z H&D działa w ogóle. No, mojemu temu znajomemu Electric Mementori to w ogóle nawet nie odpisali, więc no nie wiem, dziwnie to wygląda. Ja jeszcze poczekam, może się uda, no bo chciałbym rzeczywiście wypożyczyć od nich hulajnogę, no zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Byłaby to pierwsza firma, z którą współpracuję, no ale no, ja rozumiem, czasami są ludzie zajęci, mają te zamówienia, no nie mają czasu, mógłbym coś o tym na ten temat też powiedzieć, na temat My Way, natomiast to chyba nie jest jeszcze ten moment.
Może kiedyś. Powiedzmy, że My Way, no pomylił się, ale naprawił swój błąd, więc nie wiem, czy to jest sens w ogóle mówić o tym. Ale tak jak mówię, H&D dziwnie działa. Nie odpisują. Ja wiem, mają tych swoich youtuberów, pewnie fajniejszych, lepszych, no ale mimo wszystko, no to jest inne spojrzenie, no i zawsze na pewno mają jakieś produkty testowe, no, na których jeżdżą wszyscy, no co im szkodzi, nie? Można było powiedzieć. No, znaczy, ja nie mam problemu z tym, że ktoś mi, nie wiem, nie da tej hulajnogi, bo ja rozumiem to, no, kim ja jestem, żeby mi ktoś tam, nie wiem, dawał tą hulajnogę, nie? Do pożyczenia nawet. Nie mam o sobie mniemania nie wiadomo jakiego, ale uważam, że jak już coś robisz, odpisujesz komuś, mówisz, że jutro paczka będzie wysłana, no to trochę taki niesmak zostaje. Wystarczy po prostu powiedzieć, no nie damy i tyle, nie? Współpracujemy czy coś z innymi ludźmi, bardziej nam ten target pasuje. To mi wystarczy, no nie trzeba sobie żartować z człowieka, no tak jak mówię, może to nie jest wina H&D, bo to jest ta firma Tonas, czy jakoś tak, ona się zajmuje chyba działem marketingu, więc raczej ich podejrzewam o jakieś zaniedbania niż H&D, no ale zobaczymy, jak coś się zmieni, to dam znać. Mamy jedlicze A. To nie jest to! A, B. No właśnie, dopytywałem się o jedlicze A, jedlicze B, bo tutaj gdzieś jest rezydencja Krzysztofa Krawczyka, chyba w jedliczu B. Więc zobaczymy. Może zobaczymy tą rezydencję naszego barona muzyki polskiej. Aha, czyli musimy tu jechać, potem do końca w prawo. Okej, dobra, to ja już wszystko wiem. Gdzie ta rezydencja. No dawaj, zakładaj tego rekinka. On ma tu oczy. Tak. A to ja się później zorientowałam. Chuja chroni ten kask, ale ważne, że tobie dobrze jest. Lekko. Lekko. Przewiewnie. Dobra, chodź. Szukamy tej rezydencji. To jest to. Tektor. No fajne okolice. No nie ma co niepokoić, ale tak to wygląda mniej więcej. Tu chyba już nikt nie mieszka, albo Muzyka gra. muzyka gra. Mhm. No ale widać, że specyficzny klimat. Ale ładnie bardzo z tego piaskowca takiego jasnego to jest zrobione. O, Ładnie. I nie tandetnie. A on przecież lubił takie klimaty przaśne. A to jest no akurat... no powiedzmy. Nie mój gust, ale powiedzmy. O. Można podładować hulajnogę. To miło ze strony rodziny i Krzysztofa Krawczyka, że można podładować sobie hulajnogę. Że dla biednych zostawione są ładowane kontakt. jedną stronę wystarczyło, Tak, to może zrobić po. tak, można się podładować. To znaczy, pewnie byłoby to nielegalne. No ale ciekawy tym, czy jest tam dostęp do prądu. Zresztą. Bo się pościel, Ty, mam ładowarkę, może sprawdzę, co? co? Nie będziesz prądem Krzysztofa Krawczyka tutaj. No tak. Nie będziemy okradać zmarłego. Ale dwa kontakty są. Mnie podkusiło, ale słuszna uwaga. Raczej nie polecam kraść prądu, chociaż te kontakty są wystawione. Być może nawet działają, ale myślę, że one mają chyba jakiś przycisk z wewnątrz, który umożliwia odłączenie tego prądu po prostu. A co to za piesiula? Jaka smutna piesiula. Powsinoga, no. Myślisz, że wszystko w porządku? Chyba dotykać nie ma co go, nie? Bo może się... Ja nie mam pecha do zwierząt. Jak chcesz, to ty go pogłoś. Sobie spokojnie. No widzisz? No, dobrze, nie będziemy niepokoić. No tak.
Sądzę, że to taka po wsi noga tutaj chodzi taka. Ojej. Uwaga, uwaga, bo jedzie auto. Wydaje mi się, że on jest tutejszy. Tam też jest jakiś piesek. No, myślę. Zresztą wygląda podobnie, to może rodzina. Co? O, gąsiory. O, dobrze, 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 już. Jak się denerwowały. Tak. O, dobra. Uciekamy. Uciekamy, bo nas zeżrą. Przerwa. Tu też jest kontakt. Tak to jakąś kawusię. Ale ja mam picie A twoje. mi się chce ciepłego, bo zmarzłam trochę. Czyli mam dykać. Ale jaka pyszna. Jaka wielka. O, chociaż tam dalej to jest niedobre. A to ile? 7, nie, 9 zł chyba, coś koło tego. Nie ma biedy. No dobra, pokażę wam teraz zmiany, jakie nastąpiły tutaj. A więc tak, oplot. Oplot zmieniony. Około 8 zł, czy tam 10 za metr. Taki złoty, opalizujący, dałem go wszędzie. Nawet tutaj, gdzie są hamulce, linki hamulcowe. Tak samo jest tutaj. No tak to się prezentuje. Od razu zmieniona kierownica. Mostek przedłużający specjalny, żeby zamontować takie coś. To jest cięte na CNC. Taka opalizująca, taka czacha. O, super to wygląda. W rzeczywistości jeszcze lepiej. Koszt takiej ramy, kierownicy to około 120 zł. Tej czachy około 100 zł. Takiego specjalnego adaptera to około 300 zł. Bo to trzeba podłączyć także tutaj licznik. I to nie taka prosta rzecz. Z innych rzeczy zmienionych, no to już pokazywałem, system składania, śrubeczki opalizujące, czujniki ciśnienia, proszę bardzo, kapsle, tutaj nawet 2 dałem. Tutaj ta guma w ogóle się ściąga i chowają się te kapsle, więc musiałem dać 2. Nawet tutaj dałem kapsle, nie wiem czy dobrze widać. O, w tym miejscu. Jakoś to wygląda. Crashpady takie na boki Dualtrona, opalizujące, tu tak samo opal, no nawet błotnik jest, tylko błotnik jest od masterki, dany na hydrografikę, tak to wygląda. Od masterki to jest przód, ale pasował tutaj. Mamy tutaj hamulce, zaciski, proszę bardzo, także nawet taka pierdółka. Oczywiście hulajnoga jest trochę zakurzona, no bo jeżdżę nią, dlatego tak to wygląda. No jeszcze takie śruby tutaj zmieniłem, też na opalizujące. Lampka Magic Shine na specjalny stojaczek, nie na taki obrzydliwy co był tutaj. Nie do końca najładniejszy jest czujnik ciśnienia, bo jest dosyć taki wysoki, no ale jakoś to ujdzie. Grypy Jodego 120 zł, też śrubeczki pozmieniane. Jeszcze jedna rzecz, tu po bokach są lampy, tu jest kierunkowskaz. To będę chciał miejscami zamienić z tym. Albo najlepiej 4 dać, takie białe światła. Tak jak było w poprzednich Thunderach. Nie wiem czemu zmienili to w tych nowych, przez to no nie wygląda to tak spektakularnie jak na niektórych zdjęciach. Zresztą będzie to widać, jak wyglądał poprzednie modele. To samo zresztą jest z tyłu. Cały czas zapalane stopy. Tutaj są kierunkowskazy, to można byłoby też zmienić miejscami, żeby to wyglądało tak szerzej i potężniej. Pomyślimy, zobaczymy. O, żonie też zmieniłem oplot, ale tutaj też będzie dużo zmian, więcej. Też hydrografika, dosyć prosta rzecz. No i takie to zmiany są. No to jak, ruszamy? Wypita kawa? Tak. Ja pyszna. Pyszna? Pyszna botania. Nie, pyszna, bo pyszna. Nieprawda, dobrze znam Cię. Dla Ciebie wszystko co jest tanie to jest dobre. Też to może słusznie. Dobra, zakładamy, lecimy. Prawo.
poszukać tego grobu. Zobaczcie, jak te grotniki wyglądają, bo to tuż. No i zobaczymy, czy coś dobrego się znajdzie do jedzenia jeszcze tej mieścinie. O, to jakiś bar kaktus, to już nas wita. Wita nas bar kaktus, że już gdzieś niedaleko. A więc witają nas grotniki. Ale powiem wam, że tak troszkę pusto. O, w ogóle, o, tutaj się zatrzymamy. Na chwilę tutaj się zatrzymamy. No, domek ładny. Hot dogi, hamburgery. Chyba jedyny to jest bar kaktus. Zobaczymy. Hot dogi tutaj były jakieś, coś się działo kiedyś. Teraz już się nic nie dzieje. Zobaczmy ten budyneczek tutaj. Na żywo zawsze to ładniej wygląda niż na filmiku. No ale no tak to wygląda. Tylko? No może ty, zobacz, plaża jest. Tylko czemu tu nie mogę wejść? No dawaj, no podjedziemy. Jedziesz. Ale chyba nie można tędy wejść, bo coś widzę, że byliby ludzie raczej. No to czemu? No właśnie nie wiem czemu. Kaczkę widzę inne To rzeczy. jest prywatne, wiesz? Może nie można tu się kąpać? Dawno już nikt tam nie wchodził, bo jest pozarastane. Szkoda, pewnie prywatne to, wiesz? Szkoda, bo no jest jakaś kałuża, jakaś plaża. No byłoby fajnie, ale nie będzie fajnie, bo nie wolno. Coś tam się działo. Mi się wydaje, że to nawet działo się parę lat temu. Bo to siatki widzę, że takie świeże, nie wiem czemu to tak jest. Zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia, no standard. Najnowszy. Czyli pojebało. No to się nie dziwię, że tak jest. Jak jest. No i dlatego skończyło jak skończyło, no. Pojebało od dobrobytu. Dobra, jedziemy dalej. Ja już znam te miejsca z podpisem zakazu wnoszenia własnego jedzenia. A tu jakie zejście? Widziałaś to? Poczekaj. Zejdę na chwilę, zobaczę. Co tu jest? Ładnie, nie? Ładnie stanąłem. No jest. Kałuża. Ale dokąd to prowadzi? Do lasu. Kiedyś widocznie były tędy jakieś wycieczki może. A teraz mamy zadrapaną farbę z obręczy, poręczy i tak dalej. To jest na rzece, to jest rzeka. Tak, a no było coś tam. Linda czy tam co? Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, może trzeba grób znaleźć. Krawczyka. Gdzie tu jest cmentarz? Za grotnikami. No to jedziemy. No jest jakiś wodzirej, coś tam się dzieje. No, widzę, że jacyś ludzie ciągną w lewą stronę. To chyba tam pójdziemy. Co jest? A wcale nie jest wielka. Ty, przystanek wypoczynek, widzisz? No, bo pani jest większa. Ale fajna Jakie procedury. Dzień dobry. Dobry. Zobacz. To było daleko? Czyli coś tu jest. Jakiś wypoczynek. Ale widziałaś? Kiedyś to by tak nie było, że nie wiem. Tamta wychodzi, stoją, rozgląda się. Teraz idziemy. Jedyna procedura bezpieczeństwa to była czapka w danym kolorze nawet. Tak. Uważaj, bo samochód jedzie. Dobra, zobaczymy sobie zdjęcia. Co to ja sam... O. Dobra, tu sobie zaparkuję. 87, 92. Ognisko powitalne. Podchody 39. Dobra. Fajnie w sumie trochę.
No dzieciaka, żeby mieć spokój. Można wysłać tu. Grotniki, o, to tutaj już były wcześniej były te obciągi. 59. 50? 59, to jest to samo. Jakby ktoś był ciekaw, to jest to miejsce. O, 92. krasnale. To nasze bardziej klimaty czasowe. Nie, no starsi są. Czyli to już jeszcze żyło w 92. No to który rok? 88? Może ktoś poznaje siebie? Nie, aż takich zasięgów to nie będzie miał. 81. To nasze mamy. No gdzie? Nasze matki mają więcej. Aha. 64. O. O, to tak. 64. No to twoja No, ale mama to jest dopiero młodsza. Z brzucha wyskoczyła. Czyli to tamte czasy. Wiewiórki. Wiersz wiewiórki. Ty pilnuj hulajnóg. 76. No. Tak to wygląda. To nasze mamy w takim razie. by były. Wjeżdżamy tam? Na bus buta? Nie można raczej. Jak nie można? Można. Dobra, nie będziemy wjeżdżać. No ale są takie domki. Dosyć ciekawie wyglądają. Wbijamy się tam. Zobaczymy ten kompleks. Co tu mamy? Jakiś grill. Ale tu, jak chcecie się wynudzić, to dobre miejsce. No basen jest, ty. Nawet jeszcze chyba podgrzewany. Proszę? Rozglądamy się tylko jak to wygląda po prostu. Na teren obiektu. Aha, okej, rozumiem. A nie ma nigdzie znaku, że nie można. No to jest obiekt zamknięty. A jakbyśmy do biura chcieli, to co wtedy? Chyba? A do Biuro biura to zamknięte, ja? Nie czynny. Aha, no to nie ma godziny otwarcia. No to jak Czyli to tylko godzina telefonicznie. otwarcia, to Tylko telefonicznie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, no dobrze. Nie będziemy niepokoić. Co prawda nie lubię zawsze takich akcji, że ktoś tam zabrania, ale poniekąd to rozumiem. Dzieci są i tak dalej, więc to jest obiekt zamknięty. No dobrze wiedzieć. Czyli w takich miejscach, co prawda no nie ma nigdzie chyba wywieszki. No ale rozumiem. Rozumiem, chociaż... Czyli można tylko w ten sposób telefoniczny umówić się. Nie można zobaczyć jak to wygląda. Kompleks. Musicie polegać na zdjęciach. A na zdjęciach, znając życie, to będzie wyglądało pewnie beauty. No trudno, można było przejechać, ale nie będziemy pajacerki odwalać. Schodzimy. No i zobaczymy, to tutaj? To chyba tutaj, nie? No dobra, idziemy. Szukamy. W ogóle taka ciekawostka, to w ogóle są pielgrzymki na grób Krzysztofa Krawczyka. No rzeczywiście duży ten po prostu jest przestrzeń skromna, ale grób. Skromny i taki toporny. Idziemy. Ale ten mural, taki rysunek na tym Nie, to kamieniu, jest wypalane, wypalane. grawerowane. To co, wracam do kaktusa? Pozostaje nam kaktus. Ciężko będzie ocenić go, bo to jest jedyna opcja. Dużo ludzi. Słucham? Tam też było bardzo dużo ludzi, bo to jedyna opcja. Tak. Więc albo kaktus, albo nic. No zobaczymy. No dobra. Grup odwiedzony i powiem wam tak. O gustach się nie dyskutuje, jasne. Przestrzeń dosyć duża. Natomiast zaskakiwało mnie to, że jest bardzo dużo ludzi. W sensie, ja wiem, wtedy kiedy ja nagrywam, to może raptem 2 osoby były, ale co chwilę ktoś podchodzi do tego grobu, także pan Krzysztof Krawczyk no nie ma lekko nawet po śmierci. Gapie przychodzą cały czas. Nie, żebym ja nie był gapiem, chociaż ja to z innych celów. Po prostu chciałem przyjechać tutaj i wam pokazać grotniki, a przy okazji zawitać na grób Krzysztofa Krawczyka. No i teraz już wiem, że ludzie tu przychodzą i także nie zapomnieli o nim. Także dbają o to wszystko.
Dobra, teraz wam pokażę, jak to startuje z piskiem opon. Czuć smród, nie? Zobaczcie, jakie ślady przy starcie. A to tylko start. Smród niemiłosierny. Dobra, teraz wam pokażę, jak się ugina zawieszenie w tanderze. Dobra, lecę. I tak to wygląda. Pokazałem wam, jak pracuje zawieszenie, ale wam też wrzucę gdzieś tutaj, jak pracuję w porównaniu do Nami Berni w slow motion, więc będziecie mieli porównanie, bo też słyszałem, niektórzy mówią, że to nie ma zawieszenia. Ma zawieszenie, tylko że po prostu no jest twardsze. Nie ma takiego zakresu głębokiego jak Nami, ale Nami jest bardzo dobrego zawieszenia, więc macie tutaj porównanie, obejrzyjcie sobie te filmiki i pomyślcie, czy jest tak źle z tymi elastomerami, jak mówię to. No dobra, widzę, że tutaj już kaktus nas wzywa. No zobaczymy, co on tutaj daje. Dzień dobry. Dzień dobry. Menu tutaj jest. Dobra, super, dzięki. Zamawiam w środku. Super, dzięki. Mówisz, że co, że drogo? 40 zł mówisz? Obiady, zupa pomidorowa 13, to nie jest drogie. Danie dnia to jest filet z kurczaka, schab, frytki, surówka 40. Z kurczaka albo schab, frytki, surówka. Pierogi ze szpinakiem, kupa 30 zł za pierogi ze szpinakiem. No zobaczymy. Drogo. Może dobre jest. Deser lodowy 22 drogo. Piwo 12, 10 to jest ok. Napoje chyba ok. Pizza chyba ja bym wziął. Pizza spoko, Słuchaj, jeżeli to jest ale- bar kaktus słynący z burgerów, więc powinno się burgera zjeść. Kaktusa? Nie chcę burgera chyba. Ale dacz. Kaktus to kaktus, powinno się wybrać kaktusa. No chyba kaktusa wezmę. 200 gram wołowiny, ser, korniszon, pomidor, cebula, sałata, krążki cebulowe. Spróbujemy. Trochę jak psie. Nieważne jak wygląda, ważne jak smakuje. Myślisz? Ja wezmę. Dobra. A pizzę centymetr to zjem. No to sama dasz radę. Pizza pieczarkowa. No dobra. Puszka, butelka napoje 0,3. Co chcesz do picia? Herbata, kawa, napoje, tymbarki. Piwo zero. A jest takie? Nie wiem, zapytasz. No dobra. Idę zobaczyć. Czyli co chcesz? Pizza pieczarkowa. Pizza pieczarkowa? Dobra. A, to muszę pewnie zapłacić na miejscu. Dziki zachód. No dobra, tak wygląda burger kaktus, czyli firmowy tego baru. Powiedzmy, że wygląda przyzwoicie. Ale nie wygląd jest najważniejszy, tylko jak to smakuje, więc Czas na test smaku. test smaku myśli. No dobra. No kroi się powiedzmy ok. Trzeba spróbować tego cuda. Ocenię jak zjem całego. A jak pierwsze wrażenia? Jak mięso? Pierwsze wrażenie to jest takie 6 na 10, ale zobaczymy co dalej, bo nie zawsze mięso robi różnicę, tylko dodatki. No więc zjedzone. Na ocenę przyjdzie później czas, jak będę w drodze. No ja Ci już trochę podjadłam, dlatego że byłam głodna, no i nie podoba mi się to, że też nie zapytali, może obsługa miła, no to nie zapytali, czy podać wszystko razem, czy osobno. No i taki jest finał, że Ty dostałeś wcześniej. Jedzenie. Dobra. No tak, ale zdążyłeś zjeść, ja Ci trochę podjadłam. Zobaczymy. Talerze odnoszę sam, czy? Mogę zabrać. Chyba prosimy. Dzięki. I koszę.
Wywołała się, Tak. wywołała się wilka z lasu. Tak, to prawda. No ale finał taki, że ja ci zjadłam trochę twojego burgera, bo już byłam głodna, czekałam, nie zapytali, czy jeszcze spoko. wszystko podać razem, czy nie. Pizza wygląda ładnie, no zaraz zobaczymy, jak smakuje. Jest nawet spora, ciasto widać, że na brzegach jest kruche, no ale z tego twojego burgera, no to wszystko smaczne wedle mnie, ale największym minusem jest to, co powinno być najważniejsze, co powinno być największym plusem, czyli mięcho. Dlatego, że wodniste, nie soczyste, po prostu wodniste, słone, a nie przyprawione. Jedyna przyprawa jaka była, to była sól, to było czuć, więc ogólnie mdłe, reszta składników w porządku. Krążki cebulowe podejrzanie kwaśne, ale zobaczymy jak to będzie z pizzą. Na razie umiarkowanie średnio. Przyszła po długim czasie. Nie tak długim, ale no dobra, zdążyłem zjeść. Moim zdaniem, Zakasam rękawy powiem tak, do jedzenia. Czekajcie, czy Gessler byłaby szczęśliwa? Geisler? No, No byłaby byłaby. szczęśliwa, chociaż Byłaby. tak złapałam. O, no tak, No, ale wszystko ogólnie- kwestia złapania, ale nie jest źle. Co prawda dla mnie to nie jest wyznacznik, bo we Włoszech pizze się wcale tak nie trzymają, a są przepyszne i najlepsze na świecie, przynajmniej te neapolitańskie, bo są różne rodzaje pizzy. Ta wygląda bardziej jak nasza polska, ale mi to nie przeszkadza. A propos jeszcze burgera, to ja uważam, że no to jest kwestia gustu. Ja na przykład wolę krwiste mięso. Nie dostałem takiego pytania, czy krwiste, czy nie krwiste, więc domniemam, że oni po prostu robią takiego chama, wiecie, twardego i dla mnie to tak średnio, takie jest twarde mięso, ale okej. Znaczy nie jest jakieś bardzo twarde, ale no w sensie, nie, było mocno Sprawiało wypieczone. wrażenie soczystego, ale to nie był sok z mięsa, tylko woda. Ja powiem tak z doświadczenia, jeżeli ktoś ma opcję tylko mocno wypieczone mięso, to znaczy, że nie bardzo te burgery ogarnia. No ale mówię, dla niektórych jest to, lubią takie mocno wypieczone. Kierunku. Ale to samo to z burgerem. Mało przyprawione, ale akceptowalne. No. Trzyma się, nie rozlatuje się. No, szynka nie jest jakimś polotem bogactwa tutaj, ale tego się mogliśmy Ale to jest spodziewać. dużo pieczarek. Ale jest dużo składników. To wszystko jest w No i sera porządku. dużo jest. Tak, no dobrze, że są sosy. Widać, że sosy są robione, a nie kupione na bazie koncentratu. Czyli można stłumić smak sosem. Właśnie o to chodzi, że tak, że można sobie doprawić, bo sama w sobie ona nie ma za dużo smaku, ale jest przyzwoita, no co tutaj dużo mówić, jest przyzwoita. Tutaj widać, że ten czosnkowy, ja jeszcze go nie próbowałam, ale też jest samoróbką, więc to No na nie plus. wiem. Na pewno? Nie wiem, czy na pewno jak sprawdzę jak zjem. Dla mnie to wygląda troszeczkę jak taki Nie, samoróbka. samoróbka. Dobre, w miarę, te sosy są w porządku, Dobra, sosy są spróbujemy. najlepszym plusem. Nie lubię szynki, więc mój werdykt To będzie... zrzuć. Ale powinien Ja z lubię. szynką spróbować. Dobra, zobaczmy. No co? No to ja już dam. Wierzę w to po prostu, co widzę. Uwaga, składnik główny, rodzynek. Zapieczony kłak w środku, pod serem i pod pieczarkami. Czarny, tu. Ciągnij go, Zaraz się zżygam, ale wyciągnę go. ciągnij się. Patrzcie na to. 2! Nie, czy jeden, to był taki jedno zawiniątko. Nie, no to jest w ogóle jakaś patologia. No to tego kawałka już nie zjem, w ogóle chyba już jej całkiem nie zjem. Coś wstrętnego, obrzydliwe. Znaczy ja mam tak, że jak widzę was, to Obrzydliwe. jem dalej, ale generalnie rozumiem, że może ktoś być czuły na takie rzeczy. No wiesz, no, gdybyśmy w domu robili sobie obiad i w środku byłby włos, to by mnie nie brzydziło, bo to byłby mój albo twój włos. No natomiast nie mam ochoty tutaj spożywać fragmentów obsługi, no. Słabe. Zrobić. Chyba to sztuczna inteligencja generowała te napisy. Zobaczcie, tutaj coś się stanęło. Te struktury. Tak i tu. A jeszcze jedna rzecz zabawna, to jest ten napis hotel. Także kreatywnie. Inteligencja sobie nie radzi napisami. Chyba nie radzi faktycznie. No dobra, łączymy się na interkom. To jest taki komputerek. Przy kasku zawsze polecam, jak się jeździ w parze albo z wieloma osobami. Bluetooth musi być włączony. No musi być. Tak, właśnie. Ile ci tam baterii zostało? 31. 31, tak? To 31%. Ciekawostka.
U mnie zostało 70%. Ważysz ode mnie o jakieś 30 kg mniej, a zostało ci 30%, a mi I 70%. zostało tyle, ile tobie zeszło. Tak. Pomimo, że nie dość, że ważysz ile tam, ze 30 kg mniej. Hulajnoga waży drugie 17 kg mniej, więc prawie 50 kg różnicy. A baterii mi zostało 70, a i 30%. Także no macie podgląd jaka to jest przepaść. Pomimo, już przypomnę zresztą, tam jest 60 V 24,5 amperogodzin bateria, czyli to jest jakieś 1470 Wh. U mnie mamy 72 V 40 amperogodzin, czyli to jest jakieś 2800 chyba 80 Wh. Prawie drugie tyle według Wh. No ale mimo wszystko 50 prawie, no 45 dokładnie kilogramów różnicy pomiędzy masą urządzeń łącznych i kierowcy. Więc to jest przepaść, bo na ogół jak jeździłem z Klaudią iglami dwoma, no to ja miałem na przykład 30%, a ona miała 70% wtedy. To była mniej więcej ta sama różnica, co teraz jest między Thunderem a iglem, tylko że na jej korzyść. Tylko że wtedy oczywiście jechaliśmy dwoma iglami. Więc przy tej samej baterii no to schodziło mi prawie, że no nie 2 razy więcej to nie, chociaż procenty tak pokazywały. O, siemano. O, cześć. Co tam? No właśnie wracam i nagrywałem właśnie wycieczkę. Nagrywałeś? Tak, tak. No widzę, że... A ty? Co robisz w Łodzi? Jeżdżę sobie. A, jeździsz sobie. No, Cześć. cześć. Klaudia. A widzieliście się już. Pamiętamy. A, no Kapol. No widzę, ładnie wygląda. No, Piękna. Najładniejszy z kukirinów. Żeby innym smutno nie było. No to taka niestety opinia. Cześć. No, także fajnie spotkać znajomego, który jeździ. Tak. Po hulajnodze powinnaś go rozpoznać. Jest jedynym właścicielem. Mu się przedstawiłam w takim razie. Fajnie, że przedstawiłaś ci komuś, kogo znasz, no. To jest jedyny posiadacz Kukilna G4 Maxa chyba w Łodzi. Jeden z 2 albo 3 w całej Polsce. Gdyż mało kto kupuje Kukilna G4 Maxa ze względu na niezbyt opłacalny stosunek jakości do ceny, mi się wydawało. To znaczy inaczej, jakość jest przyzwoita, tylko że chodzi taki cenę do parametrów oferowanych. Specyficzna hulajnoga, bardzo duża, ważąca ponad 60 kg. Jednocześnie oferująca 60V i tam ile ma? 5000 W mocy ma mowa. Bardzo hejtowana przez środowisko Kukilina jest ten model. Uważałem, że się go nie opłaca, że lepiej wziąć sobie jakiś G3 Pro, G4 i tak dalej, ale mi się wydaje, że tak gadają, dlatego że troszkę zazdroszczą. Także wiele osób mówi G4 Max zła hulajnoga, ale tak naprawdę jak ja spojrzałem z bliska, słuchajcie, chłopak ma nalatane z 6000 km i ona wygląda jakby była w idealnym stanie. To jest aż niebywałe na Kukilina. A taka ciekawostka, tutaj mamy nalatane 4493 km. Prawie 4500 km nalatane Thunderem w ciągu 3 miesięcy. No to jest jakiś hit. To jest hit, żeby tyle najebać. Także mam prawie 4500 nalatane, hulajnoga nadal w idealnym stanie. No ale to jakość Dualtrona, no to tutaj nie ma o czym gadać. Natomiast ten G4 Max zaskakuje mnie, bo on jest prawie że w idealnym stanie. Prawie w idealnym, bo się on wywrócił, miał jakąś traksę tam i troszeczkę zarysował, ale generalnie to w idealnym prawie stanie. No dobra, wjeżdżamy na nasz centralny punkt w Łodzi, czyli Plac Wolności. Przejedźmy się może do Żabki. fajny, nie? Zobacz. Zajebisty rowerek. No tutaj przyjechał nasz znajomy przyjaciel w sumie. Zobaczcie, coś za piękna bestia.
Nami Borneo. To Borneo. Na Borneo będzie startowała. Będzie. No dobra, jeszcze znajomych spotkałem, także lecimy się jeszcze przyjechać na krótki trip. Dziękuję. Proszę, proszę. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam nocne tripy. Wtedy prędkość wydaje się jakby szybsza. No i wszystko jest takim bardziej dynamiczniejsze. No i fajnie jest jechać jak się ma towarzystwo. Sami tak wybrali. Skrzypi, bo dałem klocki metaliczne do tych tarcz, dlatego skrzypi. Więc muszę zmienić je. Chcesz się szybko pozbyć tej opony, co? Proszę? Chcesz się szybko pozbyć tej opony? Chyba tak. No ciekawa hulajnoga leciała, chyba to jakiś Yumahawk. Albo przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, zaraz sobie zobaczycie jak przyspiesza ta hulajnoga, mimo że ma już poniżej pół baterii. To zaraz wam pokażę. Jak szybko będzie wzrastał ten licznik do 50. Zwolnimy sobie do minimum. No dobra, niech będzie, że te 7 na godzinę, tak? Także no zobaczcie, to będzie przyspieszać. Zwolnimy sobie. No, już jakby lecimy. Ale to ma moc! To poniżej pół baterii. Rwie jak skurwysy. Kurwa, zmarł na chuj. Zimno.
ciebie przysłał, dziewczyno. I kto rozbudzi nocy tej mrok mój sen? W moich ramionach byłaś zgubiona, moja dziewczyno. Odchodzisz znów. Arrivederci, moja dziewczyno. Żegnam ciebie, choć dobrze to wiem. Ty wrócisz do mnie jak dzień. Arrivederci.